Jak ludzie reagują na Twoje pochodzenie? Zazwyczaj jest to ciekawość i pytania często rozpoczynające się w języku angielskim, czy jestem latynoską, czy pochodzę z Indii i właśnie że bindi mi się przekrzywiło i czy mogłabym poprawić. To zazwyczaj są tego typu reakcje. Albo na przykład starsze panie są zauroczone moimi włosami, chcą podotykać. Zazwyczaj to są miłe reakcje, chyba że też chodzi o spojrzenia na ulicy, które nie zawsze są sympatyczne. Rozumiemy. Czy spotkałaś się kiedyś z nietolerancją lub dyskryminacją? Tak, spotkałam się, jednak jeżeli chodzi o moje prywatne doświadczenia, to zazwyczaj był to rasizm bierny, czyli ten mniej agresywny, że tak to nazwę, bo rasizm bierny wywodzi się bardziej z ignorancji, z niewiedzy, niż z faktycznej, umyślnej chęci spowodowania przykrości. Jednak rasizm bierny w moim przypadku to były właśnie pytania, czy się opalam, czy kręcę codziennie włosy na lokówkę, tego typu teksty. Jak byłam młodsza, to były oczywiście przezwiska typu Murzynka, Czarna, albo chociażby w liceum sytuacji, kiedy ludzie nie mieli jak inaczej odnieść się do mojej osoby i obrazić mnie, więc najeżdżali na moje pochodzenie, kolor skóry i cały wygląd. Nie popieramy takiego zachowania oczywiście. Absolutnie nie. Co Cię drażni w Polakach? Czy chciałabyś coś w nich zmienić? Właśnie w Polakach, czyli też w sumie po części we mnie, bo też mi się to zdarzyło niestety, to jest to odgórne założenie, że jeżeli wyglądam egzotycznie, to nie mówię po polsku. Że po prostu, pierwsze pytania to właśnie w języku angielskim. W pociągu, w restauracji, gdziekolwiek, zawsze zaczynają i po angielsku, tak jest moje spostrzeżenie i ja się tego trzymam, tak jak i moi znajomi, że nie szkodzi nic Polakom zacząć rozmowę w języku polskim, nawet do kogoś, kto wygląda jak obcokrajowiec, bo nawet jeżeli on powie, że nie rozumie po polsku, to dla niego to nie jest żadna ujma, ani przykrość, ani takie poczucie, że nie jestem u siebie, a jeżeli zrobimy coś takiego do osoby, która jest faktycznie Polakiem, to nas uderza mimo wszystko, to jest takie ukłucie w sercu. Więc mówię, mówmy po polsku, na początku zawsze. To z kolei bardzo popieramy. Czy jest jakaś cecha, którą bardzo lubisz lub wręcz przeciwnie, której nie lubisz w Polakach? Bardzo lubię mimo wszystko otwartość, bo nawet jeżeli są faktycznie te pytania i tak dalej, to jest ciekawość, ja to mimo wszystko doceniam, bo to jest chęć dowiadywania się nowych informacji, to nie jest tylko spojrzenie na ulicy i taka obojętność na to, że no dobra, jest i nie podoba nam się to, koniec. Nie, chcą wiedzieć i to jest fajne, że mimo wszystko, może, że nie wykorzystują tej chęci wiedzy w całości, ale próbują czegoś się dowiedzieć, to jest mimo wszystko fajne. Co najmniej podoba Ci się w Polsce jako w kraju? A w Polsce jako w kraju najmniej podobają mi się zabrudzone przez psy chodniki, szczególnie na Jeżycach, ulica Staszica. I to, że na tych samych chodnikach w całym państwie naszym kochanym nadal zwracam na siebie uwagę, że mam kręcone włosy, mam ciemniejszą karnację, albo po prostu jestem. Ja chciałabym przejść przez chodnik i być po prostu sobą, bez takiego zwracania uwagi na to, że bo ona wygląda inaczej, bo nie wygląda jak Polka i w ogóle, bo jest inna. I właśnie jeżeli chodzi o wychodzenie wieczorami, chciałabym nie mieć tego głosu w głowie, że sprawdź jeszcze raz, jak się ubrałaś, bo będziesz wracała sama wieczorem, a przyciągasz 2 razy bardziej uwagę na siebie. To nie jest normalne i nawet jeżeli chodzi o mnie, czy chodzi po prostu o każdą inną dziewczynę w kraju i na świecie już w sumie. No tak, to jest oczywiste. A powiedz mi teraz tak troszkę przyjemniej, co jest Twoim ulubionym elementem polskiej kultury? Jedzenie. Jedzenie i mimo wszystko muzyka, bo naprawdę moim zdaniem Polacy bardzo nie doceniają polskiej sceny muzycznej, tak bardzo. I mimo wszystko język, bo co moi znajomi uważają za ironiczne, to ja z reguły w gronie znajomych poprawiam ich polszczyznę. Nie wiem, dlaczego to jest ironiczne, dostałam się na filologię polską, więc język, który jest zaniedbany przez młodzież, bo ile razy można powiedzieć hype, like, event zamiast wydarzenie? Dużo niestety, więc dbajmy o język polski, bo jest przepiękny. I tym pięknym orędziem dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.